Witam serdecznie w kolejnym nagraniu. W tym nagraniu omówimy sobie impuls kierunkowy, świecę kierunkową, EMA 20 i korektę. Więc zacznijmy sobie od impulsu kierunkowego. Impuls kierunkowy jest to po prostu dużo świeczek w jednym kierunku, tak? Po prostu trendowych świeczek w jednym kierunku. I taki impuls kierunkowy mamy tutaj, tak? Zobaczcie, ile tutaj jest świeczek. Lepszym przykładem jest tutaj impuls kierunkowy ten. Zobaczcie, ile świeczek, tak? Czyli po prostu w danym kierunku jakiś mocny impuls, mocny ruch, ja to nazywam impulsem kierunkowym wyznaczającym kierunek, tak? Natomiast tutaj też mamy jakby impuls kierunkowy, bo on jest bardzo mocny, natomiast w tym przypadku, kiedy mamy tutaj bardzo mocny ruch wzrostowy, nie traktujemy tego jako impuls spadkowy, tylko zgodnie z trendem, czyli jeżeli trend jest wzrostowy, to traktujemy jako impuls i to traktujemy jako impuls, tak? Czyli dużo świeczek w jednym kierunku jest to impulsem kierunkowym. Myślę, że tutaj nie trzeba dużo mówić, tak samo tutaj. Impuls kierunkowy, to można podciągnąć pod impuls kierunkowy, natomiast najczęściej właśnie takie mocne pierwsze nogi lub gdzieś w trakcie ruchu mocne impulsy są to kierunkowe impulsy. Tak samo tutaj był jakiś ruch, była korekta, skończyła się ta korekta i znowu jest mocny impuls. To jest impuls kierunkowy, czyli wyznaczający kierunek. I po takim impulsie następuje często korekta i znowu drugi impuls, już taki druga noga tak zwana, o czym będę mówił też w kolejnych materiałach. Dobra, więc impuls kierunkowy mamy. Myślę, że to jest bardzo proste i nie trzeba tutaj się jakby rozczulać nad tym. Natomiast poświęcę teraz więcej czasu na korektę. Korekta ruchu jest to w tym przypadku coś takiego, kiedy wykres tam sobie idzie w górę, czyli ludzie tutaj sobie kupowali, nie fundusze, algorytmy kupowały. Tutaj już widzicie, cena słabła i co nastąpiło tutaj? Wyprzedaż, czyli ludzie zaczęli, algorytmy i tak dalej, doszli do wniosku, doszły do wniosku roboty i tak dalej, ludzie handlujący, day traderzy, wszystko naraz, fundusze, doszły do wniosku, że tutaj już mi wystarczy, z tego ruchu już się obkupiłem, może być coś zrealizować zysku. I teraz tutaj po prostu ktoś realizuje zysk i wywołuje taki ruch. I tutaj znowu dołączają się tutaj ludzie dołączają się i tak dalej, bo myślą może, że trend się odwróci albo coś w tym stylu. I co? Powstaje mocny impuls. I tutaj znowu algorytmy i tak dalej kupują sobie znowu, tworząc taki impuls wzrostowy, czyli doszli do wniosku, że tutaj doszliśmy już nisko, starczy. Kupujemy wszystko tutaj i windują cenę znowu wyżej. I na tym to mniej więcej wszystko polega. I to taki ruch, ruch spadkowy, jest to korektą ruchu wzrostowego. Tak? Czyli mamy ruch wzrostowy i klasyczną korektą jest to korekta na dwóch nogach, czyli mamy tutaj jeden dołek, drugi dołek. Jest to klasyczna w książkach wypisywana korekta, najczęściej do poziomów 38, 50 Fibo. Mniej więcej 38-58% Fibo, natomiast no, można to sobie różnie tam tłumaczyć i tak dalej, więc docelowo książkowo jest to korekta na dwóch nogach, natomiast może być taka sytuacja, tak jak już na tym przykładzie podałem wcześniej, że będzie to korekta na jednej nodze. Ale czym się różni ta korekta od tej korekty? Zazwyczaj ta na dwóch nogach jest lżejsza, czyli nie idzie tyle świeczek i ona jest bardziej spokojniejsza niż ta mocna korekta, mocny zrzut. Bo wtedy, kiedy jest zazwyczaj mocny zrzut taki, to występuje też mocny impuls, mocne odbicie, zazwyczaj. Czyli w tym przypadku zobaczcie, mieliśmy mocny zrzut i mocne odbicie. I tym się różnią te korekty. I mniej więcej tyle musicie wiedzieć. Każda korekta, czyli każdy spadek po wzrostach i każdy wzrost po spadkach, czyli tu mamy wzrosty po spadkach, to są korekty. Tu mamy spadki, tu mamy wzrosty, to są korekty. Zarówno w spadkowym ruchu, jak i wzrostowym to są korekty i tutaj też Wam myślę, że nie muszę więcej tłumaczyć na temat tego, co to jest korekta. Bo to jest bardzo proste. Jest to po prostu skorektowanie ceny, czyli na rynku ktoś sprzedaje w danym momencie towar, akcje i tak dalej i następuje chwilowe cofnięcie się wykresu do jakichś tam poziomów, tak? I teraz ważna rzecz jeszcze, świeca kierunkowa. Nazwałem to tak
ponieważ ona w mojej opinii wyznacza kierunek, czyli jeżeli mamy tutaj wzrosty, tak, wzrosty, tu mamy korektę i następuje taka świeczka, dokładnie to ona wygląda tak, mały knocik jest dosłownie na 1,2 tiki, tak, czyli bardzo, to jest książkowa świeczka na wzrosty i po takiej świeczce fajnie jest wchodzić w pozycję, bo docelowo takie pozycje są dość pewne, jeżeli wszystkie warunki do wejścia w pozycję są spełnione, to taka pozycja prawdopodobnie może zaliczyć profit. A więc docelowo świeczka kierunkowa jest to po prostu taka bardzo fajna świeczka. I ona, zazwyczaj książkowy przykład według mnie jest taki, że jeżeli mamy taką świeczkę, jest to idealna świeczka pod wejście w pozycję. Należy sobie to, najlepiej jakbyście to sobie wydrukowali, powiesili na ścianie przed komputerem i cały czas na to patrzyli. To jest świeczka do wejścia, idealna. Natomiast jeżeli nabierzecie później doświadczenia, to zarówno to będzie waszą świeczką do wejścia, ta będzie, ta będzie, ta będzie, ta będzie i ta będzie. Także to nie jest takie proste, jak się wydaje. Dobra, kolejna sprawa, EMA. Średnia EMA jest to jakby wylicza średnią cenową z danego interwału, czyli na przykład 20, 40, 50, 200 dni wstecz. Można tak najprościej to ująć. Natomiast co do definicji, to odsyłam Was do wujka Google, żebyście poczytali sobie definicję, jeżeli chcecie. Natomiast to jest po prostu podpowiedź, gdzie wchodzić w pozycję. Według mnie to jest, dla mnie, ja traktuję to tylko jakby w utwierdzenie się, czy ja dobrze myślę. Czyli jeżeli tutaj jest korekta, tak? Tutaj jest korekta i występuje taka świeczka. Po tej korekcie przecina się ona ze średnią EMA20 tutaj. To jest i po prostu ta świeczka wzrostowa kończy się nad średnią. To według mnie jest to całkiem fajna świeczka do wejścia w pozycję zgodnie z kierunkiem, tak? Tak samo na spadki. Tylko że akurat tutaj nie ma spadku. Musielibyśmy się cofnąć tutaj, zobaczcie. Mamy tak samo na spadki. Przecięcie świeczka jest pod EMA20, tutaj pod EMA20 jest to idealna świeczka pod wejście w pozycję spadkowe. To zgodnie z trendem oczywiście wszystko. Co do setupów i tak dalej, podwejścia będzie to w kolejnych nagraniach. W tym nagraniu po prostu chcę Wam zobrazować, co to jest dokładnie pojęcia i tak dalej, czym to się wszystko różni i z czym to się je. Także jeżeli chodzi, jeszcze Wam podam przykład, na przykład wejścia, czyli mamy tutaj jakiś wzrost, tak? Mamy naszą korektę, tak? I chcę Wam zobrazować to, dlaczego tyle trzeba brać pod uwagę rzeczy, czyli średnia, świeczka kierunkowa, impuls kierunkowy i tak dalej. Tutaj mamy naszą fajną świeczkę, tak? Tutaj mamy EMA20, tak? To jest EMA20. I po zakończeniu, jeżeli świeczka zakończy się nad EMA, to możemy wchodzić, otwierać tutaj w tym momencie sobie pozycję, tak? Jeden tick nad świeczką możemy otwierać sobie pozycję. Do tego oczywiście przejdziemy w kolejnych nagraniach. Dlatego mówię, że to wszystko składa się na obraz wejścia w pozycji, dlatego to jest tak ważne. Czyli jeszcze raz, EMA20, świeca kierunkowa i impuls kierunkowy, tak? To są bardzo, bardzo ważne pojęcia. To wszystko mi wyznacza jakby trend, wyznacza mi kierunek, w którym chciałbym zajmować pozycję, tak? Co do reszty, co do setupów i tak dalej, będzie to wszystko w kolejnych nagraniach. Dlatego w tym nagraniu to będzie wszystko. Mam nadzieję, że to jest wszystko zrozumiałe. Jeżeli to nie jest zrozumiałe, to proszę o feedback na czacie. Dajcie znać, czego potrzebujecie jeszcze, co by trzeba było jeszcze bardziej wyjaśnić. I ja to zrobię. Oczywiście nagram materiały, czy tam wyjaśnię na czacie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia w